Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Dlaczego ropa tak spada? Jakie perspektywy na przyszłość? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam do tego, żeby dłużej niż zwykle obserwować bloki reklamowe na kanale, ponieważ cały listopadowy przychód zostanie przekazany na potrzebujące dzieci na polskiej ścianie wschodniej i oczywiście zachęcam do tego, żeby jutro o godzinie 18 we wtorek wrócić na nasz kanał, ponieważ będzie następne spotkanie Q&A. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Oczywiście także informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte, żeby stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Dlaczego ropa tak spada? Jakie perspektywy na przyszłość? Moim zdaniem jednym z najciekawszych wydarzeń ostatnich godzin jest zachowanie ropy naftowej, a drugim najciekawszym zachowaniem, które obserwujemy w ostatnich godzinach, to jest zachowanie euro-dolara. Ale dzisiaj skupimy się przede wszystkim na ropie naftowej, ponieważ jak widzimy, wydarzenia, które miały miejsce dzisiaj w Chinach, powodują obawy o to, że może dojść do kolejnego zamknięcia gospodarek, do perturbacji, do ograniczenia ekspansji gospodarczej, czyli może dojść do wyłączenia Chin z obrotu gospodarczego, czyli może spaść popyt generowany przez Chiny. Stąd też jest to jeden z tych czynników według rynku, który powoduje, że ropa naftowa zaczyna wyraźnie spadać, a przełamanie ostatnich minimów jest tego technicznym dowodem. I dokładnie oczywiście obserwujemy ropę naftową na wykresie tygodniowym, ponieważ te ostatnie minima nie były zlokalizowane bez wsparcia jakiegoś bardzo ważnego poziomu technicznego, ponieważ były te minima zlokalizowane dokładnie na średniej dwusucesyjnej na wykresie tygodniowym, więc jej przełamanie oznacza długoterminową zmianę perspektywy prowzrostowej na prospadkową, jeżeli oczywiście uda się utrzymać poniżej poziomu $77. Więc teraz każda kolejna upływająca godzina, każdy upływający dzień, każdy upływający tydzień będzie zdecydowanie zwiększał prawdopodobieństwo, że na naszych oczach odwraca się tendencja wzrostowa na tendencję spadkową i to w długim terminie na ropie naftowej, a to jest oczywiście bardzo korzystna informacja dla perspektyw dotyczących inflacji na całym świecie. Jest to bardzo pozytywna informacja dla tych, którzy liczą na to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych na świecie będzie osiągnięty niżej niż wcześniej zakładano i oczywiście moim zdaniem im bardziej ropa naftowa spada, tym jest większa presja na to, żeby indeksy giełdowe zaczęły rosnąć. Ponieważ ropa naftowa, jeżeli dyskontuje spowolnienie gospodarcze w Chinach bądź też jakiś lockdown, to w takiej sytuacji będzie także oznaczała, że ten wzrost gospodarczy, który ma być w Stanach Zjednoczonych i w Europie w perspektywie 6-9 miesięcy może przynieść korzystne zachowanie i może korzystnie wpłynąć na wyceny spółek giełdowych. Dlatego moim zdaniem te perspektywy płynące z zachowania ropy naftowej przeniesionej na rynek przyszłych stóp procentowych, przeniesione na indeksy giełdowe, będzie perspektywą ważniejszą niż to, że może być wkrótce jakiś lockdown, zamknięcie gospodarek bądź też jakieś perturbacje w Chinach. Dlatego moim zdaniem zachowanie ropy naftowej sprzyjać będzie popytowi na ryzyko, ale oczywiście wszystko może się wydarzyć. Natomiast jakie są perspektywy na przyszłość dla ropy naftowej? Wiemy już, dlaczego ropa naftowa spada, ale jakie są perspektywy? I moim zdaniem jedną z kluczowych odpowiedzi na to pytanie zadają nam opcje. Rynek opcji to jest rynek ubezpieczeń, takiej formy ubezpieczeń na to, co się może wydarzyć, bo opcja to jest tak jakby ubezpieczenie, działa jak ubezpieczenie na wypadek perturbacji różnych wydarzeń rynkowych. I co tu się okazuje? Że zdecydowaną przewagą, nawet w perspektywie roku w przód wygasania instrumentu pochodnego mają ci, którzy zakładają, że ropa naftowa będzie spadać, czyli przewagą mają opcje put nad opcjami call w tej samej odległości od poziomu at the money, czyli bieżącego poziomu ceny ropy naftowej. Wygląda na to, że im bliżej terminu wygasania instrumentu pochodnego, tym ta różnica na korzyść opcji put jest większa, czyli w perspektywie krótko- i średnioterminowej rynek naprawdę zakłada, że ropa naftowa będzie spadać i opcje put są droższe niż opcje call na tej samej delcie, czyli na tym samym odchyleniu od poziomów at the money. A to jest bardzo istotna informacja, ponieważ pokazuje, gdzie
płynie kapitał, w którą stronę rynek się pozycjonuje, ponieważ opcje put są handlowane niezależnie od opcji call i to jest właśnie jedna z bardzo dużych przewag rynku opcji nad rynkiem instrumentów pochodnych typu futures. No i te sygnały płynące z wykresów opcyjnych, uśmiechów opcyjnych jednoznacznie faworyzują scenariusze prospadkowe, zwłaszcza w perspektywie średnioterminowej, mniej więcej tak do końca zimy 2023 roku. I oczywiście perspektywy spadkowe ropy naftowej plus, jeżeli nałożymy na zachowanie ropy naftowej, zachowanie dolar złotego, który wyraźnie zaczyna spadać. Dzisiejszy ruch na euro-dolarze sprawia, że już wyraźnie głęboko zadomawiamy się poniżej poziomu 4,50. Sprawia, że perspektywy do tego, żeby cena benzyny na stacjach benzynowych taniała, stawała się coraz mniejsza, są oczywiście duże i nawet perspektywy tego, że będą na początku przyszłego roku uwolnione stawki VAT, powrócimy do stawek VAT, bądź też wygasną te wszystkie tarcze antyinflacyjne na ropie naftowej, nie będą musiały spowodować drastycznego wzrostu cen paliwa na stacjach benzynowych, ponieważ zachowanie rynkowe ropy naftowej i złotego będzie akumulowało, będzie amortyzowało, będzie zawierało w sobie te podwyżki, które mogłyby wynikać z tego, że wrócimy do poprzednich stawek podatku VAT. Dlatego jest coraz większe prawdopodobieństwo, że na początku 2023 roku cena litra benzyny na stacjach benzynowych praktycznie się nie zmieni. Jeżeli te tendencje będą zachowane, to być może nawet ceny będą jeszcze wyraźnie spadać i oczywiście te zachowanie ropy naftowej i zachowanie złotego bardzo silnie zwiększają prawdopodobieństwo, że inflacja w Polsce zachowa się tak jak przewiduje projekcja Narodowego Banku Polskiego, bądź też zachowa się lepiej niż ta projekcja Narodowego Banku Polskiego, która sygnalizuje, że szczyt inflacji w Polsce ma być osiągnięty na samym początku 2023 roku, a inflacja ma sięgnąć okolic poziomu 20%. Jeżeli te trendy na złotym i na ropie naftowej będą zachowane, to inflacja powinna zdecydowanie lepiej się zachować, czyli być niższa w swoim piku niż te prognozy, projekcje inflacji Narodowego Banku Polskiego, czy też banków komercyjnych zakładają. No i oczywiście jest to dobra informacja dla ryzyka, moim zdaniem, i ropa naftowa tak jakby żyła własnym życiem, ponieważ zachowanie innych ważnych surowców, jak miedź, jak złoto, nie potwierdza tego, co płynie z zachowania ropy naftowej. Rynek miedzi jest stabilny, w okolicach $8,000 mamy punkt odniesienia, konsolidację i niewiele się tutaj dzieje, a cena złota, utrzymując się nad poziomem $1,730, moim zdaniem faworyzuje scenariusze prowzrostowe. W takiej sytuacji rynek surowcowy moim zdaniem faworyzuje to, żeby indeksy giełdowe w końcówce tego roku kontynuowały tendencje wzrostowe. No i oczywiście, jak już powiedziałem, spadki ropy naftowej to jest bardzo dobra wiadomość dla perspektyw inflacyjnych, dlatego taki miernik inflacyjny jak core inflacja powinny także wkrótce zacząć spadać nawet dla Wielkiej Brytanii i też dla Stanów Zjednoczonych i oczywiście także dla Polski. Te zjawiska dezinflacyjne są niezwykle interesujące, ponieważ pokazują nam, że inflacja, która teraz ma miejsce na całym świecie, faktycznie ma charakter podażowy, jest importowana i zewnętrzna. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, jak w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach zachowują się obligacje i zachowują się indeksy giełdowe. Wniosek jest jednoznaczny. Jeżeli trwa osłabienie amerykańskiego dolara, to kapitał naprawdę szuka stopy zwrotu i globalne indeksy giełdowe rosną, co widać na tym wykresie, i globalne obligacje także rosną. Jest naprawdę duża szansa na to, że jeżeli te tendencje na euro-dolarze będą kontynuowane, to w grudniu fundusze inwestycyjne na całym świecie wycisną indeksy giełdowe i obligacje tak wyraźnie, żeby maksymalnie jak się tylko da zredukować te ujemne stopy zwrotu na wynikach funduszy inwestycyjnych, które się pojawiły w tym roku, ponieważ no naprawdę jest to bardzo rzadko się zdarza takie zjawisko, żeby równolegle spadały i ceny obligacji i spadały ceny akcji, a w tym roku akurat tak było. Ten wykres to pokazuje, że pojawił się popyt, który ma ochotę, żeby wydźwignąć i obligacje, i indeksy giełdowe tak wysoko, jak tylko się da na koniec tego roku. A jak wiemy, statystyka pomaga temu scenariuszowi, a moim zdaniem zachowanie ropy naftowej, pochodną tego jest zachowanie przyszłej stopy procentowej, będzie sprzyjało temu, żeby wyciskać jak tylko się da, zwłaszcza indeksy giełdowe w górę.
No i oczywiście rynek zadaje sobie też pytanie, gdzie mogą być indeksy giełdowe na koniec 2023 roku. No i jak widzimy tutaj profesjonalni inwestorzy i inwestorzy detaliczni zakładają, że w scenariuszu bazowym indeksy giełdowe będą mniej więcej plus minus 10% od obecnych poziomów. Tak wynika z ankiet, które pojawiły się właśnie dzisiaj. No i wygląda na to, że inwestorzy zakładają konsolidację małą, niewielką zmienność, być może próbę nawrotu do tendencji recesyjnych, do dyskontowania tych tendencji przez indeksy giełdowe, ale generalnie nie ma się stać nic złego w przyszłym roku na indeksach giełdowych, ja to tak przynajmniej interpretuję. Natomiast kiedy faktycznie stałoby się faktem, że inflacja jest coraz większym problemem, to oczywiście nastąpi kolejna fala kupna amerykańskich obligacji, czyli rentowności będą spadać. W takiej sytuacji moim zdaniem indeksy giełdowe spróbują rosnąć, więc spodziewam się, że po tych obawach o to, co się może dziać w Chinach, jaki może być wpływ tych wydarzeń na światową gospodarkę, po niższych otwarciach będzie jednak dzisiaj prawo longa na indeksach giełdowych na Wall Street, a indeks DAX także będzie w każdej chwili mógł zanegować te chwilowe, lekkie spadki, które pojawiły się od samego początku dzisiejszej sesji giełdowej w Europie. Także jestem bardzo ciekawy, co się dalej wydarzy, czy faktycznie prawo longa wystąpi i myślę, że od tego zaczniemy jutro poranny komentarz, jeżeli się oczywiście nic innego nie wydarzy. Z ciekawostek i z wielkich ostrzeżeń dla byków na indeksach giełdowych jest jednak wniosek płynący z zachowania indeksu Eurostoxx względem indeksu, który pokazuje zmienność indeksu strachu. Za każdym razem, kiedy ten indeks strachu sięgał poziomów bardzo niewielkich, 20 punktów, kiedy na rynku nie było zbyt dużej aktywności, to dochodziło w tym roku do rozpoczęcia następnej fali spadkowej. I teraz ten indeks strachu znowu jest w tych poziomach, które są bardzo niskie, sygnalizują zmienność na niskich poziomach i rynek się obawia, czy czasem nie będzie to także zwiastun tego, że indeksy giełdowe, w tym wypadku europejskie, wejdą w scenariusze prospadkowe, w spadki, w kolejną falę spadków. Moim zdaniem jednak jest to scenariusz zdecydowanie mniej prawdopodobny. No i oczywiście pojawiły się także informacje płynące z ankiet dotyczących tego, jakie są największe obawy na 2023 rok. No i okazuje się, że około 50% uczestników tego badania obawia się, że największą obawą na 2023 rok jest obawa o stagflację, czyli bardzo niski wzrost gospodarczy bądź też o recesję i oczywiście procesy inflacyjne. Natomiast 1/3, około 35-36% obawia się, że największym takim strachem będzie scenariusz deflacyjny związany z recesją, że recesja światowej gospodarki doprowadzi do tego, że szybko procesy inflacyjne zmienią się w procesy deflacyjne, że inflacja spadnie w okolicach poziomów 0 bądź też jeszcze poziomów niższych. No i oczywiście doprowadzi to do perturbacji gospodarczych. Czy to się sprawdzi? Dlatego moim zdaniem to jest tylko taka ciekawostka, na którą warto zwracać uwagę. Będziemy do tego oczywiście wracać. Na rynku ryzyka patrzymy także na Bitcoina i w tym wypadku te strachy płynące z Azji doprowadziły do ataku na poziom $16,000. Nie widać presji na to, żeby te Bitcoin próbował rosnąć, dlatego moim zdaniem jednak w tym wypadku rośnie szansa na jakieś spadki niż na wzrosty, ponieważ każdy kolejny szczyt jakiegoś wzrostowego odbicia jest utworzony niżej, a to w klasycznej analizie technicznej jednoznacznie sygnalizuje rosnące prawdopodobieństwo spadków niż wzrostów i myślę, że warto być na to gotowym. No i oczywiście drugie wydarzenie, które obserwujemy, czyli fala osłabienia amerykańskiego dolara, która wydźwiga euro-dolara nawet w okolice poziomu 1,05. Wygląda na to, że short squeeze dzisiaj wystąpił w Europie. To jest bardzo dobra wiadomość dla rynków emerging markets, o czym za chwilę będzie. Natomiast kolejna fala osłabienia amerykańskiego dolara myślę, że sygnalizuje także rynkowi, że te dane, które będą w tym tygodniu, zwłaszcza dane z rynku pracy, że rynek nastawia się raczej, że one będą sygnalizowały presję przeciwko amerykańskiemu dolarowi, czyli że będą po prostu słabsze niż zakładały prognozy, a to ma wydźwigać indeksy giełdowe i sprzyjać temu, żeby amerykański dolar się osłabiał. Czy tak będzie? Zobaczymy. Jeżeli rentowności będą też spadać, prawdopodobnie będą także spadki pary dolar do jena. I jest oczywiście w tym badaniu
do którego wracam w tym wpisie, pytanie, co się stanie z amerykańskim dolarem za miesiąc, dokładnie za miesiąc, czyli pod koniec grudnia. No i okazuje się, że 57% ankietowanych uważa, że amerykański dolar się osłabi i że pod koniec 2022 roku w ostatnich dniach będzie notowany niżej niż poziomy obecne, czyli że euro-dolar będzie na poziomach wyższych niż jest notowany obecnie. I jeżeli tak się stanie, oczywiście jednym z głównych beneficjentów tego będą rynki ryzyka związane z rynkami emerging markets, czyli m.in. z rynkiem polskim. Jak widać, rynek emerging markets, indeksy giełdowe i rynek walutowy jest dokładnie na ważnym oporze średnioterminowej, średniej 100-sesyjnej i tylko te problemy Chin dzisiaj doprowadziły, że nie został on ostatecznie pokonany, ten opór, który jest równolegle na walucie, na walutach i na indeksach giełdowych. I wniosek jest taki, że jeżeli doszłoby do uspokojenia sytuacji w Chinach, to oczywiście jest duża szansa, że zachowanie amerykańskiego dolara doprowadzi do bardzo dużej i kolejnej fali kupna rynków emerging markets, czyli kupna złotego, kupna polskich obligacji, a później oczywiście polskich akcji i że w tym wypadku na fali takiej globalnej presji na ryzyko, na szukaniu stopy zwrotu, te polskie obligacje, jak widzimy, nie tylko zaatakują poziom swojej średniej 200-sesyjnej, okolice 6,25, ale przede wszystkim cała presja pójdzie w polskie akcje, które będą miały szansę nawet jeszcze w tym roku zaatakować poziom 2000 punktów. Ja daję około 60% prawdopodobieństwa, że w tym roku jeszcze zobaczymy poziom 2000 punktów na indeksie WIG20, a swoje przemyślenia opieram właśnie na perspektywach zachowania amerykańskiego dolara, a przed amerykańskim dolarem trzy ważne wydarzenia, ale moim zdaniem dwa decydujące, czyli dane z rynku pracy, które poznamy w piątek, później dane o inflacji, które jeżeli będą sygnalizowały, że występuje presja na to, żeby już dalej nie podwyższać stóp procentowych, to Fed będzie oczywiście także sygnalizował pivot, a w takiej sytuacji byłaby to naprawdę fundamentalna zmiana sygnalizująca rynkowi bliskość szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. W takiej sytuacji amerykański dolar będzie miał szansę pokonać te bardzo ważne opory w rejonie 1,0550, 1,06. Tam mamy Fibonacciego 38,2%, więc naprawdę znaczenie tych poziomów jest duże, ale kształtujące się wykresy średnioterminowe naprawdę po tej dzisiejszej sesji dają nam szansę na to i nadzieję, że ten ruch wzrostowy, który trwa już od ponad miesiąca, będzie kontynuowany. Także przed nami fascynujący czas, fascynujące dni i to pomimo tego, że dzisiaj na przykład nie ma danych makroekonomicznych, sesja jest typową na test sentymentu. Dlaczego ropa tak spada? Odpowiedź została oddzielona. Jakie są perspektywy na przyszłość? Myślę, że też rachunek prawdopodobieństwa jednoznacznie wskazuje, który kierunek wybiera rynek, zakładając, co się może stać na ropie naftowej. I oczywiście zachęcam do tego, żeby się edukować na rynkach finansowych, a pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę, to tam na dole zachęcam do tego, żeby kliknąć. W opisie jest link, w komentarzu także jest link, a tematem, który jest poruszany pod tym linkiem, jest to, czy fala protestów w Chinach doprowadzi do bardzo dużej aktywności na rynkach finansowych, czy stanie się zarzewiem jakiegoś rodzaju mocnej aktywności, więc zachęcam do tego, żeby się zaznajomić, żeby zobaczyć, co przyniesie ten tydzień, żeby być przygotowanym na te najbardziej nawet skrajnie różne scenariusze, które mogą się wydarzyć na rynkach finansowych. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z pakietem edukacyjnym. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zachęcam do tego, żeby jutro oczywiście wrócić na nasz kanał o poranku i żeby jutro we wtorek o godzinie 18 wrócić także na kanał, ponieważ będzie następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Życzę stopy zwrotu, wszystkiego dobrego i pozdrawiam.